Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Samsunga Z370 z 2006 roku. I spojrzymy sobie, jak on jeszcze wygląda. Spójrzcie, bardzo płaski, smukły Samsung. Było ich tutaj kilka. Bardzo cienki Samsung. Tutaj nie mam w tym przypadku klapki, nie mam baterii. I co tutaj sobie możemy zobaczyć w tym Samsungu? Dość wygodne te klawisze numeryczno-funkcyjne, dużych tutaj rozmiarów. Na przedniej ściance widzimy aparat fotograficzny. Jest to VGA 0,3 megapikselowy. Otwór na nasz głośniczek od rozmów. Na bocznej ściance gniazdo tutaj microSD. Wow, telefon tutaj obsługuje gniazdo karty pamięci microSD. Tutaj prawdopodobnie 1-2 GB czy 4 GB uciągnie. W tym przypadku tutaj skrótowy pewnie aparatu bez autofokusa. Albo nawet jest, ale chyba nie ma. Na drugiej ściance widzimy klawisze ściszenia pogłaszania. Tutaj obok ściszenia pogłaszania widzimy również port ładowania i na nasze tutaj słuchawki 2 w 1. I zapewne jeszcze na kabel USB. Tu z samej góry otwory na naszą smycz. I na tylnej ściance aparat fotograficzny 2 megapikselowy. Nie ma tutaj niestety latarki, która wspomaga nasz aparacik nocą. I szkiełko, które to niegdyś służyło jako funkcja naszego selfie. No ale w takim aparacie to naprawdę chyba było bardziej tylko tak od pizzu, żeby tutaj cieszyć się, że coś takiego w ogóle w telefonie jest. Tu jeszcze zaślepka i pod nią jest nasza antenka zasięgowa. Tutaj fajny napis wygrawerowany marki Samsung. Ogólnie telefon jest dość ciekawym telefonikiem z wyglądu. Szczerze mówiąc podoba mi się, tylko że dość tej ubogi funkcjonalnie, no i z tym właśnie przegrywa. Tu jeszcze zobaczymy sobie na naszej nalepce Samsung SGH Z300-700. Posiada 900 mAh i został wyprodukowany w Korei. Jak widać, tu mamy Bluetooth, telefon posiada Bluetooth. No dobra, teraz sobie pojedziemy z naszym demontażem. Tutaj widzimy od razu, mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Są to śrubki tutaj krzyżaki. Ja używam akurat w tym przypadku PH30. Odkręcamy. Tutaj pewnie tych samych wszystkich rozmiarów, więc nie będzie tutaj żadnych problemów. Później z ponownym montażem, by sobie nie pomylić przez przypadek tych śrubek. Odkładamy sobie wszystko na bok. Tu jeszcze u góry dwie. Tutaj prawdopodobnie u samej góry, teraz gdy je tutaj odkręcam, powinny być zaślepki tych śrubek. To mi się wydaje. I tak przeważnie Samsung to wstawiał, ale ich nie ma, widzę. Może nie było. Dobra. Wszystko już odkręcone, więc tutaj nam odpadło ten dolny. Więc teraz sobie podwadzamy naszą budowę. Tu jest bardzo cienka, nie wiadomo z której strony zacząć, ale tutaj nam puściło, widzę, u góry, więc sobie jedziemy. Tu nam wypadł klawisz boczny, pierwszy. Zaraz pewnie wypadnie drugi klawisz. O, jest wszystko. Pokrywa tylna, tu nie mamy nic. Nasza płyta główna, to się rusza. Tu odpinamy pewnie wyświetlacz. Tak. Przekładamy. I tak to wszystko wygląda w tym telefonie. Tu jest wszystko na kupie, jak przystało w Samsungach klasycznych. Tak wszystko na kupie zbudowane na małej płycie. I tutaj wyświetlacz. Tutaj sobie to rozpławimy zaraz. Zobaczymy, co tam jest. Ale tutaj w większości rzeczy jest wszystko spełnione wraz z płytą główną. Widzicie gniazdo ładowania, tutaj sloty, karty SIM, karty pamięci, złącze,
Wszystko jest praktycznie tutaj widzicie łączone. Może spróbujemy sobie ten wyświetlacz wymontować tutaj. Czy będzie ciężko, czy będzie lekko. Tutaj podwadzam sobie. Tu jest szybka. A tutaj pod spodem, to najpierw sobie sprawdzimy. Tu jest wyświetlacz. To najpierw sobie sprawdzimy, o właśnie, tę taśmę. Tu jest, więc sobie nie uszkodzimy. To sobie możemy tu od góry wjechać. Tak jest. O, no i puściło nam w miarę szybko, o dziwo. Pewnie ten telefon był już, na pewno był tutaj demontowany. I tak wygląda ta szybka właśnie wraz z wyświetlaczem. Tu możemy to rozpołowić jak chcemy. Ale teraz tego nie będę robił, bo nie ma takiej potrzeby. Więc nie będę tego tutaj już rozpinał. Dalej sobie jedziemy. I tu mamy naszą płytę wraz z tą pokrywą. Żeby ją tutaj rozdzielić, ja tutaj widzę może, o, tutaj jakieś rowki. Teraz coś mi lepiej łapie tę ostrość. Widzę, o, złączyło się wszystko pięknie. Jak na tacy. Tutaj w tym miejscu blokada. I już mamy wszystko, o, idealnie rozłączone, tylko jakbyście tutaj mieli trudność, jakieś problemy, to tutaj wibracja plus głośnik tu są przyklejone w tych miejscach, więc mogą wam tutaj ciężko to wychodzić, więc uważajcie na te elementy wszystkie, bo mogą wam tutaj właśnie, jak mówię, być przyklejone mocno i możecie je po prostu zerwać na kabelkach. Tu wszystko jest połączone wraz z płytą główną, to naprawdę, nawet ta antenka zasięgowa widzicie tu w miejscu. Klawisze boczne z jednej, z drugiej strony, mikrofonu to nie widzę. Mikrofon to pewnie jest w tym miejscu, o, tutaj widzicie jest mikrofon. Głośniczek, wibracja, aparacik jest tutaj połączony z drugim aparacikiem i do płyty głównej. Tutaj jest wymienny, łatwo. Dwa aparaciki. Z powrotem sobie zamontuję. Powrotem sobie zamontuję, ale nie mogę sobie trafić. Jest. Trafiony, zatopiony. I to wszystko o tym Samsungu tutaj w demontażu. Teraz sobie składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Tu sobie wysuwam delikatnie, odsuwamy. Wkładamy wszystkie te elementy na swoje miejsce. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. O, jest. Zakładamy tą całą blokadę zasięgową. Tutaj mocujemy. Wszystko nam fajnie wchodzi. No, dość ciekawy Samsung. Tutaj w demontażu dość fajnie się go naprawia. Tutaj mocujemy nasz wyświetlacz. Jest. Na swoje miejsce tutaj. Z wszystkich stron. OK. I zakładamy na swoje miejsce. Zakładamy na swoje miejsce tutaj. Oj, tu mamy padł drugi klawisz. Tak. Tu jest zakładamy na swoje miejsce. Tutaj przewlekamy. Nie wiem, czy to nie za wcześnie włożyłem, ale chyba nie. Przewlekamy naszą tasiemkę. Tylko tutaj nam coś nie chce wchodzić. Ale wchodzi. Dobra. Wszystko już jest. Tutaj sobie odsuwamy delikatnie pierwszą, drugą taśmę, by nam nie wpadła pod płytę. Tutaj domykamy wszystko. Przypinamy tasiemkę. Układamy nasze klawisze boczne, tutaj zaślepeczkę, długie boczne na swoje miejsce. Tutaj możemy przykleić taśmę dwustroną, jak nas to bardzo denerwuje, żeby tutaj nie latało tak w powietrzu. Ale na razie mnie to nie denerwuje, więc niech tak będzie. Dobrze jest.
Przykładamy nasze klawisze tutaj boczne. Jeden jest i druga strona też jest. Prawie jest. Klika, klika. Zakładamy z powrotem naszą tylną obudowę. Jeśli sobie założyliśmy tą budowę, wszystko nam idealnie naszło, to sobie od razu tutaj sprawdzajmy nasze klawisze boczne. Jedna strona i druga strona. Jeśli nam tutaj wszystko idealnie klika, to teraz możemy już śmiało przykręcać nasze wcześniej odkręcone śrubki. Tutaj jeszcze mamy. Jest. Tutaj wam tego nie odkręcałem tutaj w tym miejscu, bo chyba nie da się w ogóle. Jest, widzę, wszystko połączone w jednolite tutaj jedną część. Tutaj łączymy wszystkie elementy za pomocą tych śrubeczek. I tutaj dwie ostatnie. I to wszystko, to jeśli chodzi o prawidłowy demontaż i montaż tego Samsunga Z370 z 2006 roku. Muszę sam powiedzieć, że no, niezbyt lubię Samsungi właśnie z tego okresu czasu, ale ten Samsung naprawdę mi się podoba. Tylko że troszkę jest ubogi właśnie w funkcjonalność. Jeśli chodzi tutaj o naprawę tego urządzenia, to widzieliście, że jest dość prostym telefonikiem w naprawie, więc sobie spokojnie naprawicie te podstawowe jakieś tam części wymienne. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną, zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy oraz mój kanał. Cześć!